Cześć! Dziś będę rozmawiał na temat bezpieczeństwa aplikacji mobilnych. Moim gościem jest Paulina Wróbel z firmy Famok. Cześć Paulina. Cześć. Powiedz mi, Paulina, jak wygląda teraz kwestia rynku aplikacji mobilnych? Ile tych aplikacji jest, jak często je pobieramy? No, rynek aplikacji mobilnych ma się świetnie. W ubiegłym roku, w roku 2019, zarejestrowano ponad 200 miliardów pobrań aplikacji. To są też ogromne pieniądze. W ubiegłym roku na aplikacje wydaliśmy 120 miliardów dolarów. Musimy pamiętać, że źródła aplikacji mobilnych to nie tylko Google Play Store czy App Store. To jest jakaś czwarta, piąta pozycja w zestawieniu. A prym wiodą chińskie sklepy z aplikacjami. Tam pojawia się 40% nowych aplikacji. Co ważne, w ubiegłym roku tych nowych aplikacji, samych nowych aplikacji pojawiło się około prawie 9 milionów. Także mówimy o dużych liczbach. A jakie są najpopularniejsze aplikacje, które były najczęściej pobierane? No możemy sobie podzielić na takie dwie kategorie. Pierwsza to są te aplikacje, które najwięcej zarobiły i tutaj na pierwszym miejscu jest Tinder, na drugim Netflix, a potem długo nic. Natomiast te najbardziej popularne pod kątem ilości pobrań, no to są komunikatory, to są media społecznościowe z Facebookiem, Messengerem na czele, dalej WhatsApp, TikTok, Instagram, bez niespodzianek. W tych sklepach z aplikacjami wiele aplikacji jest złośliwych czy szkodliwych. Co tego typu aplikacje robią? Na czym polega ta ich szkodliwość? Ich szkodliwość, w skrócie mówiąc, polega na złośliwym kodzie, który mają wpisany. No i w większości przypadków chodzi po prostu o nasze dane, o kradzież tych danych, o dostęp do loginów, do naszych haseł, do naszych danych, do konta bankowego na przykład. Dlatego bardzo ważne jest to, abyśmy zwracali uwagę na uprawnienia, jakie dajemy danej aplikacji przy instalacji lub po prostu uruchamianiu jej. Przykładowo w ubiegłym roku pojawiła się aplikacja, taka kalka aplikacji bankowej jednego z banków. No i w zasadzie wyglądała tak samo, natomiast jej zadaniem było przechwycenie danych dostępowych naszych danych dostępowych do banku. Z innej strony aplikacja Optimization Android, która miała wspierać działanie i wydajność baterii na telefonie, próbowała dostać się do naszego PayPala. Aplikacje mogą korzystać również z zasobów naszego telefonu. Czy na przykład mogą jakieś tam bitcoiny wykopywać? Na dokładnie, przykład, dokładnie. Wtedy widzimy to na naszym smartfonie, że nie wiem, działa wolniej, bateria się szybciej rozładowuje i tak dalej. Jakieś tam SMS-y pewnie wysyłają też takie aplikacje, tak? Tak, dokładnie tak. Numery premium. Dokładnie tak. Takie sytuacje też się zdarzają. Czyli jak w takim razie możemy rozpoznać takie aplikacje? Jeżeli chcemy pobrać aplikację, wpisujemy nazwę aplikacji albo jakiejś czynności, nie wiem, edytor zdjęć, wyskakuje nam 10 tych edytorów. Jak poznać, który ten edytor jest potencjalnie dla nas niebezpieczny? Na pewno musimy zwracać uwagę na uprawnienia, o których już wspomniałam. Druga rzecz to źródło tych aplikacji. Wymieniałam tutaj Google Play Store, App Store jako te najbardziej dla nas powszechne, znane, ale tak naprawdę aplikacje można pobierać z różnych źródeł, również tych niezaufanych. No wtedy ważne jest, abyśmy wiedzieli na 100%, że to jest ta aplikacja, którą chcemy pobrać, że jej autor jest znany, właśnie czy jest znany, czy nie jest znany. Warto na 100% upewnić się, że to jest na pewno właściwa aplikacja i nie wiem, zbadać źródło albo korzystać z tych bardziej zaufanych. Dotychczas dyskutowaliśmy o aplikacjach raczej androidowych, o sklepie Google'a, o aplikacjach APK, ale jak wygląda kwestia aplikacji na iPhone'a? Bo mówi się, że właśnie App Store jest takim bardzo bezpiecznym sklepem i iPhony są takie bezpieczne. Czy tam takich aplikacji szkodliwych w ogóle nie ma? Oczywiście, że są. Tutaj można by dyskutować i z taką powszechną opinią, że App Store jest bezpieczniejszym źródłem pobierania aplikacji. Ciężko to jednoznacznie określić. No też się zdarzają aplikacje szkodliwe. Przykładem takiej aplikacji może być Food Calories Detector. Taka aplikacja, która po zrobieniu zdjęcia posiłku i przytrzymaniu przez kilka sekund palca na Touch ID miała pokazywać kaloryczność posiłku. Natomiast problem polegał na tym, że nie zauważywszy tego, co pojawia się na ekranie w międzyczasie, można było zgodzić się na
wypłatę 500 zł, potwierdzając to tym przyciskiem Touch ID. Być może App Store ma więcej tych restrykcji, które trzeba spełnić, aby aplikacja pojawiła się w takim sklepie, ale też aplikacji ma mniej po prostu, więc siłą rzeczy można by oceniać, że po tamtej stronie jest trochę mniej zagrożeń. Czemu w ogóle takie aplikacje szkodliwe trafiają do sklepów i dlaczego ani Google, ani Apple nie są w stanie sobie poradzić z wyłapywaniem tych szkodliwych aplikacji? Myślę, że oba podmioty walczą z tym dosyć skutecznie, trzeba przyznać. Natomiast faktycznie tych nowych aplikacji jest tak dużo, że proces ich weryfikacji jest oczywiście zautomatyzowany, wykorzystując mechanizmy machine learning dla przykładu. Także przez takie pierwsze sito przechodzi, myślę, znakomita większość tych aplikacji i dopiero po zainstalowaniu ich na swojej komórce możemy zarejestrować, że faktycznie dana aplikacja niesie za sobą jakieś szkodliwe działanie. Natomiast, tak jak mówię, oba sklepy skutecznie walczą z tymi szkodliwymi aplikacjami. Zresztą z ostatnich informacji Google usunął, zdaje się, około 70% aplikacji, które uznał za szkodliwe ze swojego sklepu. A czy możesz podać jakieś przykłady takich aplikacji, które są bezużyteczne? Bezużyteczne. Takich aplikacji wbrew pozorom jest sporo i mają bardzo dużą popularność i wiele pobrań. Przykładami aplikacji, które może niejednoznacznie oceniamy jako złośliwe, ale faktycznie są bezużyteczne i warto zastanowić się nad ich instalacją, jest aplikacja świeczki na przykład, gdzie dotykając ekranu możemy tę świeczkę zapalić albo zgasić i na tym jej funkcjonalność się kończy. Innym przykładem może być aplikacja Wiatrak, która w zasadzie imituje tylko, no bo przecież nie ochładza nas sam telefon, imituje kilka dźwięków wiatraka. Możemy sobie wybrać dowolny. A co z antywirusami? Czy takie antywirusy na naszych smartfonach mogą nas uchronić, czy mogą nam wykryć te niebezpieczne aplikacje? No niestety, ze względu na architekturę systemów operacyjnych, takie antywirusy nie są w stanie wiele zdziałać. To znaczy mają ograniczony dostęp do zasobów, powiedzmy. A sprowadza to się do tego, że chcąc chronić telefon, są w stanie zeskanować siebie same, a z innymi zasobami będzie już problem. To jak w takim razie chronić nasze urządzenie mobilne przed tymi szkodliwymi aplikacjami? Są takie rozwiązania z kategorii Mobile Threat Defense, które wykorzystując również machine learning, ale też analizę taką behawioralną, różne badania anomalii w ramach aplikacji na smartfonie, na urządzeniu mobilnym, badają, co te aplikacje robią na urządzeniu i w połączeniu jeszcze z narzędziem do zarządzania tymi smartfonami tworzą taką spójną ochronę przed tymi złośliwymi aplikacjami. Z jednej strony jest na przykład FAMOG, czyli MDM, Mobile Device Management, narzędzie do zarządzania już nie tylko bezpieczeństwem aplikacji i tą moderacją aplikacji, które na telefonie mogą się znajdować, ale dodatkowo korzystając z rozwiązań z kategorii MTD, można wchodzić głębiej i badać już same... Tak, Mobile Threat Defense. Można wchodzić głębiej i badać już same aplikacje. Wspomniałaś o moderacji aplikacji. Czy to znaczy, że macie taki system do dzielenia aplikacji na te dobre i złe? Tak, a dokładniej możemy określić, które aplikacje mogą się znaleźć na smartfonie, które nie. To jest szerszy temat, natomiast z poziomu narzędzia do zarządzania smartfonami możemy tworzyć białe i czarne listy aplikacji. Możemy oczywiście podzielić przestrzeń na urządzeniu na część prywatną i służbową. Wówczas w części prywatnej dać większą swobodę do korzystania z aplikacji. Natomiast aby chronić dane służbowe, możemy te aplikacje, krótko mówiąc, ograniczyć, tak aby dane były bezpieczne. Rozumiem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję.